Zgubiłem jedną taką kopertę. Ktoś pewno się ucieszy, że znajdzie. Pewno jak... Witam Was serdecznie dnia kolejnego, Jakarta, Indonezja. Zobaczcie, ale dzisiaj ciepło. Niebo dosyć ładne. Tam przy sklepiku czeka właściciel z klientem. Jest godzina 9. Od godziny 8 czekają. Myślę, że spokojnie możemy teraz do nich zejść i otworzyć im sklepik. Godzina czasu powinna zrobić na nich wrażenie, chociaż wątpię, bo jednak Indonezyjczycy mają tą godzinę w zapasie zawsze. U sąsiadów cisza, spokój. Na budowie cisza, spokój. Także zapraszam Was na dzień dzisiejszy. Obadamy co się dzisiaj wydarzy. Idziemy więc krokiem spacerowym, niespiesznym. Idziemy do sklepiku. O, karetka. Idziemy do sklepiku, żeby otworzyć im sklepik. Ciekawe, że on nie ma klucza. Mi się wydaje, że on ma klucz, ale bez mojego pozwoleństwa nie chce otwierać. Tutaj dzieci tylko raz widziałem. W niedzielę 2 dzieci była. Słoneczko świeci ładnie. Widzicie? Powolutku do sklepiku się dostanę. Idę sobie spacerówką. Co to się dzisiaj podziało? No tutaj musicie uważać, jak ktoś ma problemy z sercem, to w takich upalnych krajach. O, zobaczcie, jak tu zimno jest. Nie dajcie się zwieść, że jest gorąco, jest jakieś 35 stopni. Tylko 35. Dobra, nic nie będzie słychać, tak czy inaczej. Idziemy zobaczyć, co się będzie tam działo. Znaczy, co się działo, no przyjechał ktoś zobaczyć sobie sklepik. Był chłopak z właścicielem, zrobił zdjęcie, żeby wystawić to do wynajmu. To był z agencji gościu, żeby wystawić to do wynajmu. Tutaj nic się nie dzieje, ale w tym narożniku coś tam tego, ale z godzinę musieli na mnie sobie poczekać, nie? Godzinę musieli sobie na mnie czekać, także zobaczmy, co mrówki tu wyczyniają. Zobaczcie, kolejne mrowisko. Jak to się dzieje, że one mają to mrowisko? Że to może to gdzieś stąd spada? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, że one tu przynoszą i robią sobie w tym miejscu, akurat w tym miejscu sobie mrowisko robią. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Dobra, to zabieramy. Wodę zabieramy, bo idziemy. Nie wiem, czy iść się przejść, czy po prostu iść na bieżnię dzisiaj. Mam dylemat. Co byście chcieli zobaczyć? Rundę wokoło, czy mnie na bieżni, jak idę? Co jest lepsze? Przejście na żywym powietrzu ze spalinami w gorącym upale? Czy w klimatyzowanym pomieszczeniu iść pod górkę przez godzinę? Co wybieracie? Ja się chyba przejdę, bo to zawsze inaczej człowiek się czuje, jak chodzi między ludźmi, a jak siedzi cały czas zamknięty w 4 ścianach. Idę, może kogoś fajnego spotkam, może coś się zadzieje. Może dla Was to nie będzie interesujące, ale póki ciepło. Był ten fotograf, zrobił zdjęcia, już go mówiłem, i poszedł.
O, jakieś dziadostwo mnie zaatakowało. Mrówki znowu zrobiłem rowisko, ale wylałem im takie specjalne odstraszacz, także powinny sobie pójść. Dobra, mimo że jest gorąco, idziemy, robimy duże kółko dzisiaj w koło. Ok, do zobaczenia na trasie. Mam jeszcze parę takich kopercik do rozdania z pieniążkami w środku. Jakieś mrówki mnie oblazły teraz. Także tu mam jeszcze ze 4. Także idziemy, może spotkamy kogoś. Może spotkamy kogoś i wręczymy mu takiego konika. Ok? Dobra. Wybór padł na to, idziemy w koło. Jak się w koło idzie, to jest lepiej jak na siłę, na bieżni. Na bieżni jest nudno. Robimy duże kółko, zobaczcie, pan wędki będzie robił i sobie bambusy targa. Nie wiem ile one mają, ale z 5 metrów na pewno te bambusy mają. Dzisiaj trochę ludziów. Muszę się przedostać na drugą stronę i to będzie chyba najlepsze miejsce. Bo tu jest korek, się wytworzył, tu będzie najlepsze miejsce, żeby przeskoczyć. Jadłodajna to co se porcji mi kary. Tutaj było pełno zawsze. Pamiętacie te kary wołowe i kary z kurczaka, to było pełno, a teraz patrzcie, tam nikogo nie ma. Po tym całym ramadanie to wszystko takie jakieś, nie możesz dojść do siebie, ale fajny wiaterek tutaj jest. Tylko nie wiem, czy będziecie coś słyszeli, jak mówię. Idziemy na drugą stronę zobaczyć, co oni tu budują. Trzeba uważać. Taki dzień normalny, to jest pełno ludzi, pełno komarków, pełno samochodów. Bo tak jak się idzie w weekend, w niedzielę, to tutaj pusto jest, ale zobaczcie, jak to co, to są klienci tu przyjeżdżają? No zobaczcie, no cała tutaj ta ulica jest, przy każdym biznesie coś stoi, no, nie? To jest niesamowite, że tyle ludzi przyjeżdża. Tak, moim zdaniem to trzeba szukać miejsca na biznes z jedzeniem tam, gdzie jest miejsce do konsumpcji, to znaczy tam, gdzie jest więcej punktów z jedzeniem. To wtedy ludzie wiedzą, o dobra, tu są punkty z jedzeniem i przychodzą i wiedzą, że tu będzie jedzenie, a taki biznes tam, że nic nie wiadomo, tak jak u mnie było, także po fajki jedynie ludzie przychodzili, bo wiedzieli, że są fajki, to chłopaki z budowy przychodzili po fajki, ale znowu przebitka na ile bym musiał tych papierochów sprzedawać, żeby mieć z tego zysk. No, ze 100 paczek dziennie jakbym sprzedał, no to jeszcze by było, a nie 10. To miejsce już znacie, nie? To miejsce znacie. To miejsce pitaszkowe znacie, nie? Tylko teraz nie jest pozamykane, tutaj pełno komarków i samochodów. Pełno komarków i samochodów jaździ. No nie? Ale zapach tej zieleni, a to, wiecie, jest 9 rano. Ta rosa się podnosi, zaczyna wysychać, słońce to zaczyna wysuszać. I ten zapach tych traw, coś tu jeszcze kwitną, jakieś kwiatuszki tu kwitną. Ale tutaj jest zapaszek. To jest lepsze przejście tutaj, jak chodzić po bieżni. No tylko, że później idziemy miastem. Chyba, że tutaj przejść z 5 razy w koło, w tamtą i z powrotem z 5 razy, to by było z ładnych parę kilometrów. Ale tutaj dużo rzeczy się nie wydarzy, a tylko samochody wyjące, a tam może spotkamy kogoś, jakiegoś gościa, zajrzymy mu na straganik, co on tam pychci. Dobra. Jadyma na most. To mi się przypomina, że ja gdzieś już takie coś widziałem. Ja to widziałem chyba u nas też w Europie.
czy to nie jest jakieś zioło? A to chyba... nie, to nie jest gwiezdnica, ale... Albo to jest zioło, albo to jest zioło, albo to nie jest zioło. Albo będzie padać, albo nie. Ale w każdym bądź razie zobaczę, może jak znajdę gdzieś. Jest u nas zioło, tylko że ma te płatki. Ma te płatki całe takie okrągłe, jakby to powiedzieć. Nie ma takich przerw i te płatki nie są potrójnie, tylko pojedyncze. Coś jak stokrotka, ale tutaj widać, że to jest pełno tych. Ale wiem, że ja jakieś tego, wiecie, zapominam dużo, bo jak w tym się nie siedzi, na przykład w tych ziołach, w tym wszystkim, no to człowiek zapomina, nie? Ale ja to w Anglii zbierałem. 100%, że to zbierałem w Anglii. Nie mam, zlikwidowałem tą aplikację ziołową, bo nie była darmowa. W każdym bądź razie sprawdzę co to jest, tylko bym musiał zrobić zdjęcie, wiecie? Zrobić zdjęcie. Cyknąłem fotkę i później sobie sprawdzę dokładnie co to jest. A tymczasem porem lasem jesteśmy w lesie z wędkami. Tutaj widzicie, rośnie tyle wędek, tylko że nie możecie ich zrywać, nie? Jestem ubrany dzisiaj na sportowo, bo miałem iść na bieżnię, ale powiem wam, że jeżeli chcecie na dłuższy spacer wybrać się gdziekolwiek jesteście w krajach azjatyckich, gdzieś zawsze wybierzcie obuwie sportowe, a nie klapki. Zaprowadzą gdzieś czasami was w jakiś las, burz, gdziekolwiek i już będziecie mieli problem będziecie mieli z klapkami, wiecie? To tak z mojego doświadczenia, że na wsi jak gdzieś szedłem, to wybierałem adidasy przeważnie, żeby nie być zdziwionym. A jak wychodziłem ze wsi, później szedłem przez kawałek lasu, to z tymi sandałkami to i piasek i komary jakieś, czy tam jakieś inne robale, a jednak takie buciory sportowe, jakieś adidaski, lekkie skarpeteczki, to zawsze jest troszkę, jesteście troszkę odizolowani od podłoża, od podłoża i od tych piasku skrzypiącego między paluchami. No tak, ktoś sobie dziabnął taką bramę wjazdową do domu. Widzicie? Jaką sobie bramę dziabnął, no i chata też niczego sobie. To jest ta okolica tych bogatych. Tutaj ma jakiś znajomy, znaczy tutti znajomy. Tutaj pracuje i czasami mi robi zdjęcia i przesyła jak szpieg i przesyła do tutti. W ogóle tak jest, że jeżeli macie znajomych i gdzieś znajomy cię spotka, to zrobi ci zdjęcie i wyślę zaraz to zdjęcie do żony. No, musicie uważać. Co niektórzy muszą uważać, jakby ten. Także wiecie, tutaj nie? Ludzi jest dużo. Szkoły puste, nie będę tego, ale zobaczcie tam chłopaki na żółto. Dzisiaj żółta jakaś ta, bo to też zauważyłem, że zależnie od tego, no niech jedzie ten, zależnie od tego ekipy, od czego są, tak są poubierani. Ci są akurat na żółto, ale oni widzę, że coś cementują, bo tam jest piach, cement. Także każda ekipa, która tu przyjeżdża coś robić, jest inaczej ubrana. Nie ma mojego pana od... No, stoję z kamerą. Nie ma mojego pana od ananasów. Nie ma pana od ananasów. Robimy małe kółko, duże kółko, jesteśmy dopiero w połowie. Tam prosto do sklepiku, a my idziemy w lewo koło dziaduśka, który handluje jakimiś owocami. Już wam kiedyś go pokazywałem. Także tutaj też biznes, zobaczcie, biznes pozamykany, dechami zabity, żeby się mu nikt nie wkradł. No i śmieciarek nie ma, że wszystkie śmietniki po świętach to normalnie tak nabite,
Śmierdzi, ale nikt ich nie czyści, nie jeżdżą jeszcze. Także widzicie, szkoły jeszcze nie są czynne. Mają dzieciaczki, mają wakacje. A my idziemy dalej. W poszukiwaniu przygód. Tutaj sobie tak idę i sobie patrzę na te parczki, nie? Takie małe parczki przydomowe, czy tam przy jakichś tych sobie takie parczki rosną i zobaczcie. Nie ma żadnej kupy po psie. Ani na chodnikach nie ma nas z tego nakupane po psach. Na trawnikach nie ma nakupane po psach. To jest takie fajne, możesz iść sobie tutaj po tym trawniczku i wiesz, że nie wdepniesz w pozostałości od miłośników psów. Za to powinny być takie kary w Polsce czy gdziekolwiek. Cześć. Dla tych miłośników psów, bo to aż czasami normalnie jak widziałem zdjęcia w necie, ale czasem jak też po zimie to widziałem co tam się działo u nas na trawnikach. Normalnie żygać chciało. Miłośnicy psów. Dziadka dzisiaj nie ma. Dzisiaj ma wolne, nie sprzedaje, tylko sobie tutaj jego te zostały. Widzicie, tutaj ma swoją tą bambusową taką tyczkę do noszenia tych sznurkami przywiązuje. O, jaka wielka nowa ta. Coś tu się dzieje. Śmierdzi padliną. Taką tyczkę przewiesza to sznurkami i sobie zarzuca to na plecy i pędzi. Co tu nowe? Te powierzchnie? Nie, te są stare. Przechodziłem akurat koło otwartej szkoły, ale nie mogę filmować przy szkołach. Tym bardziej YouTube nie życzy sobie filmowania dzieci. Także, a tutaj chłopaki, zobaczcie jaki korek. Chłopaki coś tutaj, służby oczyszczania miasta, wycinają drzewa. Także coś musiało tutaj się podziać, dlatego taki korek. Tutaj zawiadują ruchem, ale muszę przejść na drugą stronę. Bo tam pod tym drewnem chciałem powiedzieć, nie mogę łazić. Chłopak tam siedzi, na dachu, na drzewie. Tutaj zawiadują ruchem. Czekam aż ruch się skończy i idę. A tutaj macie śpioszka. Zobaczcie, taki ruch. A tutaj jest nasz śpioszek, tak jak wam pokazywałem. O, chłopaki sobie, muszę się tylko rozejrzeć, czy mnie nie przejadą. No tam jest ananas, ale to nie jest ten gościu, którego biorę. Dzisiaj tak służba miejska jest służba miejska jest na pomarańczowo. Służby miejskie są na pomarańczowo. Ale pani uciekła, bo nie chciała być nakamerowana. A wiecie, a to jest wydarzenie w wiosce, nie? Wydarzenie w wiosce. A śpioszka wam złapałem, nie? Prawda? Dla jednego śpioszka to się opłaca. Przejść tutaj te parę kilometrów. No i tutaj możecie kupić sobie świeży sok, pan wyciśnie z limonek. No tutaj już się na tej ulicy do mnie też przyzwyczaili. Już mnie kojarzą, że to taki biały przechodzi od czasu do czasu. Tutaj panie handlują taki obwoźny sklepik z wszystkim. Widzicie, możecie kupić wszystkim. Pani w takim kapelusiku. No i oczywiście ta piekarnia nieszczęsna, która nie chciała ze mną współpracować. Pan od soków się schował. Wszyscy jakieś zakupy. Teraz są przeceny, wiecie? Teraz są przeceny paliwa. A jest paliwo, myślałem, że paliwa nie ma. Po ramadanie jakieś przeceny, tak jak u nas. Najpierw robią ceny z kosmosu, a później przeceniają i niby są przeceny, a tak naprawdę to jest nieprawda. Oj, te głośno jeżdżące. O, chłopaki coś tu kombinują. Nie będzie internetu. Takie w Mercedesie ciężko pracują. Myślałem, że Mercedesy się nie psują. Co wam chciałem powiedzieć? Wiecie, czego ja się obawiam, jak idę tutaj? Znaczy nie tutaj, jak w ogóle jak idę.
często i gęsto jak się idzie, widzicie te komarki? To ludzie jadą na tych motorkach i bawią się telefonami. I teraz tak, i niby patrzą na jezdnię, a na jezdnię nie patrzą. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby ktoś taki nie zrobił ci drugiego szlaczka albo nie poszerzył ci rowka. Dlatego ja się ustawiam zawsze tak, żeby iść przodem do kierujących. Co chłopaki? Co u ślusarza? Siedzą się, nudzą, śpią chłopaki. Także musicie uważać, jak będziecie gdzieś łazili w takich miastach czy wioskach. W wioskach jest jeszcze gorzej. O, widzicie, jak gościu bawił się, patrz, lukał sobie w telefon, a nie na drogę. Tak samo w samochodach, nie? Nie wiem, jak tutaj jest, jak tutaj to jest prawo, czy można, czy nie można. W każdym bądź razie dużo ludzi nie przestrzega tego i patrzy sobie w telefon, jedzie i nagle jebut. Okej, znacie ten zakręt, nie? Zbliżamy się do ostatniej prostej i będziemy, tu byliśmy, pamiętacie? W tym laboratorium. Zapomnieli, że mieli klienta i bardzo często się to zdarza. Widzicie, tam jest pralnia i teraz powiedzcie mi, co tam jest napisane. Laundry General Cleaning, jest? I teraz, czy to jest po angielsku dobrze napisane, czy źle? To dla wnikliwych, niech sobie sprawdzi. Często się właśnie tak zdarza, że jest coś po angielsku. O, ta szkoła też jest otwarta dzisiaj. Ale dzisiaj jakoś na sportowo bardziej. Że jest, co chciałem powiedzieć? Aha, że jest napisane po angielsku. Ma znaczenie jakieś tam angielskie, tylko że pisownia jest tak jakby, nie wiem jak to przetłumaczona na tutejszy język, jak to nazwać? Sami wymyślcie, jak to nazwać. Dobra. O, paczuszki dojechały. Paczuchy dojechały, goście zadowolony. Dzisiaj dzień sportowy, bo są w dresach wszyscy. Nie mogę kamerować, bo zaraz YouTube. Masz pozwolenie na kamerowanie dzieci? Ble. Panie, kurde. Ja nawet nie mam monetyzacji żadnej. Nie kwalifikuję się na monetyzację. Dzisiaj normalnie ambulansów pełno. Zobaczcie, jakie maszyny tu jeżdżą. To rządowe. Niektóre to były, tamte dwie to były rządowe. A ambulans to wszystko to jest, może ten ambulans jechał jako rządowa ta eskorta. Też tak mogło być. Najpierw jechał ambulans, a za ambulansem jechały rządowe bryki, także jakiś dygnitarz gdzieś jechał. To Jakarta, to często się zdarza. Kopertę zgubiłem jedną taką kopertę. Ktoś pewno się ucieszy, że znajdzie. Pewno jak wyciągałem telefon. Ale to nie jest strata, jeżeli to znajdzie ktoś, komu się przyda na pewno. Kasa się zawsze przyda, nie? Chłopaki się nudzą, a my idziemy do moje miejsce, już jesteśmy, zobaczcie gdzie. Ale fajny kolor samochodu, nie? To jakbyście mówili, że tu jest trzeci świat w Indonezji, nie? Imprezownie cisza, nic się nie dzieje. Podsumowanie dzisiejszego obchodu. 35-40 w słońcu. Trochę zapachu spalinowego. Też luza się włączyła. Trochę zapachu spalinowego. Przeszliśmy parę ładnych kilometrów. Zgubiliśmy kopertę, pogadaliśmy o kupach i powiedziałem wam o telefonach komórkowych. Ale kłazandzika to kawką by sobie dziabnął. No, także
poranek zaliczony do udanych. Pędzimy do domu, weźmiemy sobie jakiegoś prysznica, zrobimy sobie jakiegoś luncha, zmontujemy jakiegoś filmika i prześlemy Wam filmik, żebyście mieli co oglądać. Także pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli coś się ciekawego wydarzy, to oczywiście, że nagram. Tak, dzięki, że jesteście, że ktoś coś tam to ogląda. Komentujcie. Pozdrawiam. No już mówiłem, że pozdrawiam, ale wiecie, że Was pozdrawiam. Dajcie suba, polajkujcie, skomentujcie i puśćcie dalej. Bąka. Trzymajcie się ciepło.